Zawsze marzyłem o tym, żeby pracować na nocną zmianę w jakimś hipermarkecie, na magazynie. No, ale ważnie. Marzyłeś? To jest jedno z moich marzeń. Chciałbym pracować w Tesco na magazynie, w nocną zmianę. A, żeby zobaczyć jak jest, a po, Nie, po 3 poważnie. godzinach jak się znajdzie. Nie, tak przez rok. No, No co ty? powaga. No to idź. No nie mogę. Co nie mogę? No nie mogę, no. Musiałbym z zakonu odejść. Czemu? Nie możesz pracować? No kto mi pozwoli? A musimy ci pozwalać, żebyś Oczywiście, pracował? że muszą, no. Wszystko co robię może mieć zgodę. No jakbyś powiedział, że to cię nawróci, to by ci pozwolili. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie kolejnego dnia. Mam nadzieję, że jeszcze się nie znużyliście moją nużącą osobą i że nie macie dość tych różnych absurdalnych ciekawostek. Więc dzisiaj, żeby było jeszcze bardziej absurdalnie, będzie jeszcze bardziej absurdalna ciekawostka, dlatego że dzisiaj wybierzemy się do hipermarketu, ale nie tylko tam. Otóż, najpierw takie, to będzie w ogóle głupie strasznie, ale na pewno byliście nieraz w różnych hipermarketach. Ja szczególnie lubię takie całodobowe, takie 24/7 i lubię na przykład tak o 3:00 w nocy sobie pojechać do właśnie jakiegoś takiego marketu brytyjskiej firmy, której nazwy teraz nie wymienię. I tam na przykład lubię sobie o 3:00 w nocy, jak muszę zrobić jakieś zakupy na przykład do klasztoru, bo mnie tam każą, to łazić tam między półkami i tak dalej. Ale jest jedna rzecz, która mnie tam po prostu doprowadza do pasji i przypuszczam, że Was na pewno też. Dlaczego 3/4 tych wózków po prostu nie da się nimi jeździć? W sensie, czemu jak jedziesz wózkiem, to zawsze jest tak, że on ci po prostu na wszystkie możliwe strony skręca. Na pewno tego doświadczyliście, nieraz, szczególnie jak mieliście jakieś zakupy duże i się okazało, że wózek, który macie jest jakiś wadliwy, nie? I no właśnie, i on zamiast jechać prosto, to cały czas tam trzeba go tak siłą, żeby jechał w którąś stronę, nie? Mnie to strasznie wkurza. I to się okazuje, w ogóle po prostu 3/4 wózków we wszystkich marketach ma takie coś. Otóż, tak się dzieje dlatego, że wózki w marketach mają tak zwane kółka, jak one się nazywają, samonastawne. Znaczy chodzi o to, że wszystkie 4 kółka w wózku marketowym, to ktoś wymyślił w ogóle jakoś tam chyba w 70 latach czy 60 oczywiście w Stanach Zjednoczonych, mają wszystkie kółka, które się oczywiście obracają, nie? Wokół własnej osi, nie tylko tak, ale też tak. No i w związku z tym wystarczy, że jedno kółko ma jakiś problem. W sensie jedno kółko na przykład trochę się zatnie, albo jest jakaś powierzchnia taka, że niedobrze idzie, to po prostu jedno się obróci w inną stronę, no i jest po robocie. W sensie wszystkie 3 następne próbują się jakoś tam ustawiać do tego i jest dramat. Zupełnie inaczej jest z wózkami na lotnisku. Nie wiem, czy kiedyś byliście na lotnisku, pewnie niektórzy byliście, i tam są takie te wielkie wózki, którymi się wozi bagaże, jak ktoś ma bagaże. Ja zazwyczaj nie mam takich bagaży, więc nigdy takiego wózka nie używałem, ale zauważyłem, że te wózki są inaczej skonstruowane. W sensie w tych wózkach samonastawne są 2 pierwsze kółka, ale 2 te z tyłu są normalnie ustawione prosto. I to łatwo zauważyć, że jak się po prostu jedzie takim wózkiem na lotnisku, to nie ma problemu. Dlatego, że te tylnie trzymają jakby kierunek, tylko te przednie możesz tam sobie manewrować, nie? One nie są co prawda tak zwinne jak w markecie, nie? Że możesz na wszystkie strony się obracać, ale da się spokojnie jechać i też na różne strony się gibać. Czyli mówiąc krótko, problemem wózka marketowego jest to, że wszystkie 4 działają we wszystkie 4 strony, w sensie kółka. Wózek lotniskowy jest o tyle, że tak powiem, dostojniejszym i genialniejszym wózkiem, że ma z tyłu te 2 te. Wiem, co za w ogóle absurd ty człowieku opowiadasz. Żeby było jeszcze bardziej absurdalnie, to jeszcze jeden przykład marketowy. Na pewno zauważyliście w marketach takie te kody kreskowe, nie? Że tam wszystko się, jak się tam kupuje, to się tak skanuje, nie? Tam pani ma tego lasera w takim tam, w plastikowej tubce, nie? Tym takim czymś, no i tam tak wyciska, w sensie przyciska i tam jej ten promyczek taki leci. Marcin, nie śmiej się. Tam ten taki promyk leci, nie? W ogóle się dowiedziałem, jak to działa, że to jest tam tak, że to światło tam lasera, ono jak spotyka tą białą przestrzeń, no to, że tak powiem, się odbija od tej białej przestrzeni, a jak spotyka tą czarną, no to czarna pochłania, czy odwrotnie. No jakoś tak, w sensie, że niektóre pochłaniają, a inne odbijają. I chodzi o to, że to jest po prostu ustawione zero-jedynkowo, nie? I tam po prostu jest taki system binarny. I że idą tam po kolei te cyferki, no i tam się w tym laserze w środku, w tej tubce, tam jakiś siedzi taki mądry i tam szybko kombinuje, nie? Jakby które to są cyferki. Ale pojawia się taki problem, no dobra, a co zrobić, jakby obrócić do góry nogami ten kod? W sensie to się odwrotnie nie przeczyta? Ano, w każdym kodzie kreskowym z jednej strony jest taka tak zwana strefa bezpieczeństwa, w sensie taki kod jakby bezpieczeństwa, jest taki dodatek. I chodzi o to, że ten laser, tam ten gościu, który siedzi tam w tym laserze, to on wie, z której strony jest ten kod i dlatego sobie to potrafi obrócić. I nawet jak się zeskanuje odwrotnie, to się obróci. Słuchajcie, czemu mówię te absurdalne przykłady? Bo wiem, że to w ogóle połowa z Was prawdopodobnie już wyłączyła i poszła. Więc mówię do tych, którzy zostali. Zobaczcie, że wózek lotniskowy i
kod kreskowy mają pewną wspólną cechę. Otóż mają w swoim układzie pewną stałą, która dzięki temu, że jest stała, to reszta dobrze działa. W sensie, nawet jeżeli kod kreskowy jest właśnie taki cały, że na niego patrzymy, nie wiemy o co chodzi, to ten laser potrafi go ogarnąć, dlatego że ma tą strefę jedną, która mu ustawia wszystko we właściwym kierunku. I on wie, od której strony sobie liczyć te cyferki. Wózek lotniskowy, mimo że też możesz jeździć we wszystkie strony, to ma tą stałą w postaci tych dwóch kółeczek. Odwrotnie zupełnie niż wózek marketowy. Dlaczego to mówię? Bo to jest bardzo ważna prawda duchowa. Nie da się w życiu ogarnąć wszystkiego. Jak myślicie o sobie, o swoim rozwoju, o swoim życiu, o tym, co macie robić, o różnych waszych misjach, zadaniach i tak dalej, to nie da się mieć takiej pewności, że wszystko, co robię, ma sens. Nie da się. Wiem, że byśmy chcieli mieć taką totalną jasność i cały czas też Pana Boga prosimy, pokaż mi, czy to, co ja robię, wybieram, jakie podejmuję decyzje, czy to wszystko na pewno jest dobre. Uwaga, nie da się wszystkich takich decyzji potwierdzić. Co trzeba zrobić? Trzeba sobie znaleźć jakiś fundament. W sensie takie rzeczy, co do których będziemy pewni, że one na pewno są dobre, mało tego, że one są najważniejsze w naszym życiu i że wszystkie inne możemy układać względem nich. To jest dokładnie zachowanie wózka lotniskowego i zachowanie kodu kreskowego. Wózek marketowy jest o tyle głupi, że on po prostu wszystko naraz by chciał. W sensie on ma w każdą stronę i się zastanawia jechać w tą czy w tamtą, każde kółko jedzie gdzie chce. Natomiast wózek lotniskowy ma pewną stałą. Kod kreskowy ma pewną stałą. Spróbuj dzisiaj, jeżeli czujesz szczególnie może jakieś zamieszanie w życiu, nie? Że nie wiesz w ogóle, co się w tym twoim życiu dzieje, o co chodzi, co wybierać i tak dalej, to spróbuj szczególnie pomyśleć o jednym. Znajdź jedną, dwie, trzy najważniejsze rzeczy w twoim życiu. Te, które wiesz, że są dobre i które uznajesz, to jest naprawdę bardzo ważna rzecz w moim życiu. I spróbuj wszystkie inne decyzje, wszystkie inne sprawy ustawiać względem właśnie tych, że tak powiem, dwóch kółek tylnych. Albo według tej strefy bezpieczeństwa w kodzie kreskowym. Czyli na przykład, jeżeli jesteś mężem, żoną i tak dalej, to wiadomo, że wśród tych rzeczy najważniejszych musi być twoje małżeństwo, musi być twoja rodzina. I kiedy chcesz podejmować inne decyzje, zawsze je podejmuj, mając na uwadze, że masz z tyłu to jedno kółko, na przykład twoja rodzina, która cię prowadzi. Oczywiście wiadomo, że jednym kółkiem zawsze, i to najważniejszym kółkiem, sterem, musi być Pan Bóg, to jasne. Ale tych kółek może być kilka. Jedno może być centralne, najważniejsze i to jest Pan Bóg, a oprócz niego jest kilka najważniejszych wyznaczników twojego życia. I nie próbujmy ogarnąć wszystkiego. Można mieć naprawdę z przodu wózka dwa kółka, które po prostu każde w inną stronę. Ale jeśli z tyłu jest dobrze ustawiony, no właśnie, ta podstawa, to te kółka spokojnie się ułożą i będą jechały, chociaż będą chciały w inne strony, to pojadą tam, gdzie trzeba, jeśli masz tą podstawę. Oczywiście cytat biblijny jest strasznie prosty, bo to aż się po prostu samo narzuca. Pan Jezus mówi, kto tych słów moich słucha, jest podobny do człowieka, który zbudował swój dom na skale. I zauważ, Pan Jezus nie mówi, jaki ten dom wybudował. Czyli w tym domu może być wszystko. Niektórzy sobie wybudowali, że mieli 10 pięter, inni mieli 2, a ktoś sobie wybudował komórkę, a ktoś sobie zrobił altankę, ale dom był wybudowany na skalę. Czyli jest pewna podstawa, jest pewna nienaruszalna podstawa, która całą resztę kreuje. Spróbuj dzisiaj pomyśleć, czy masz takie wyznaczniki. Czy masz dwa tylnie kółka swojego wózka, czy masz strefę bezpieczeństwa w swoim kodzie kreskowym. Dlatego, że dzięki temu naprawdę można nie pobłądzić, można nie rozjechać wszystkich swoich nóg i rąk na wszystkie możliwe strony, tylko da się jechać do przodu, chociaż czasem rzeczywiście skręca, to da się jechać do przodu. Bądź jak lotniskowy wózek, jak kod kreskowy z supermarketu. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, kiedy po raz pierwszy zastosowano kod kreskowy i do czego? Pierwszą skodokreskowano rzeczą laserem, pierwszy kodzik, Już ktoś. było to w Ohio Bydło. w 1974 roku w markecie i pierwszą rzecz, którą szczytano kodem, to była guma do rzucia.